gdzieś w nieznanym miejscu. Nieprzytomna Sharan jest przywiązana do jednej z kolumn. Niedaleko znajduje się związana za pomocą zaklęcia druga osoba. Osoba przyznaje w myślach, że nie spodziewała się, że ktoś zmanipuluje koordynaty teleportu. Zdaje się wyraźnie cierpieć. Przywiązany pomiędzy dwoma kolumnami stoi Kellion. Zastanawia się, czy osoba, o której myśli, będzie w stanie odnaleźć ich lokację. Osobą, o której myśli, jest oczywiście Mouse. Mężczyzna nagle zostaje wyrwany z zamyślenia. Była to Kea, zastanawiająca się, jaki jest jego kolejny cel podróży. Mouse pyta elfkę, czy pamięta jego przyjaciółkę Sharan, na co Kea przyznaje, że tak. Wychodzi na to, że odkąd dziewczyna razem z Kellionem zniknęli z pola bitwy podczas walki z Lidornem, to Mouse nie był w stanie się z nią skontaktować za pomocą kryształowej kuli. Zasięg kryształowej kuli jest ograniczony do miejsc, które właściciel artefaktu odwiedził chociaż raz. A jedynym miejscem, do którego Mouse jeszcze nie dotarł, jest Tikris. Nie zwlekając, obrali to miejsce na kolejny cel podróży. Tikris jest miastem nocnego życia i hazardu. Jego splendor i piękno są warte tak niesamowitej reputacji. Jednak Tikris skrywa też inną, dużo mroczniejszą stronę. Mija trochę czasu i ostatecznie statek powietrzny Mouse przybija do portu w Tikris. Mouse zauważa, że z powodu dużej ilości ogromnych i bogato zdobionych statków, jego własny prezentuje się dość słabo, ale Kea uważa, że to działa tylko na ich korzyść, bo dzięki temu ich przybycie nie przyciągnęło niepotrzebnej uwagi. Nagle rozmowę przyjaciół przerywa głośny krzyk dochodzący z pobliskiej alejki. Byli to przeklinający swojego pecha, siedzący przy maszynach do hazardu mężczyźni. Wyglądało na to, że każdy próbuje za wszelką cenę coś wygrać. Po obu stronach ulicy znajdowało się wiele maszyn, a każda z nich była przez kogoś zajęta. Ten widok szokuje Mouse, a Kea przypomina sobie, że Lorat powiedział jej raz, że Tikris jest pięknym miastem bez serca, gdzie istnieje zarówno nadzieja, jak i rozpacz. W pewnym momencie pojawia się przed nimi nieznajoma postać i pyta, czy również chcą zagrać. Był to Pocze, przewodnik na ulicy z maszynami. Okazało się, że główną nagrodą jest token Ormachonu warty 1000 sztuk złota. Jednak token jest schowany tylko w jednej z maszyn, a wszyscy starają się wygrać właśnie tę nagrodę. Niemniej jest to jedynie główna nagroda, a jak zapewnił ich Pocze, można wygrać dużo pieniędzy, również zdobywając inne nagrody. Słysząc jego słowa, Mouse i Kea wymienili się porozumiewawczymi spojrzeniami. Elfka zauważyła również kondycję, w jakiej znajduje się nieznajomy. Wyglądało na to, że posiada wiele ran. Po chwili Kea, ku zdziwieniu towarzysza, poprosiła Pocze o 10 monet do gry. A gdy tylko królik odbiegł, aby spełnić jej prośbę, Kea powiedziała, że skoro już kupiła monety, to równie dobrze mogą zagrać. W rzeczywistości po prostu chciała nieco pomóc dziecku. Zauważyła, że zarówno Pocze, jak i inni jemu podobni muszą być wykorzystywani tylko przez to, że wywodzą się z rasy Lympu. Mouse, który kompletnie tego nie zauważył, doznał szoku. Według elfki wszystkie te istoty zostają zmuszane do takiej pracy tylko i wyłącznie z uwagi na ich rasę. Dobrze wie, jakie to uczucie, bo półelfy są zmuszane do walki od najmłodszych lat tylko dlatego, że nie są ludźmi. Po jakimś czasie Pocze wrócił i przekazał dziewczynie jej zamówione 10 monet z uśmiechem na ustach. Jednak gdy już miał odejść, został zatrzymany przez Mouse. Mężczyzna wręczył dziecku 1 złotą monetę. Pocze, na widok tak wielkiej kwoty, nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Mouse zapewnił go jednak, że może prezent przyjąć, bo daje mu go w podzięce za jego uprzejmość, ale zaznaczył, że musi go użyć dopiero wtedy, gdy będzie tego naprawdę potrzebował. Oniemiały przewodnik dziękuje mu ze łzami w oczach i wyznaje, że dzięki temu będzie mógł opłacić rachunki za leczenie swojego rodzeństwa. Królik kłania się nisko, dziękując raz jeszcze i życząc im dużo szczęścia w nadchodzących przygodach, a po chwili odbiega, emanując szczerym szczęściem. Z kolei Mouse i Kea, skoro mają już monety, postanawiają przetestować stojące nieopodal maszyny. Mija trochę czasu. Szermierze przechadzają się po mieście, żartując z tego, że przegrali wszystkie monety, które wymienili. Nie mija jednak dużo czasu i niebawem docierają do miejscowej filii gildii informacyjnej. Gdy wchodzą do środka, zostają od razu przywitani przez kobietę, która mówi, że ich oczekiwała. Po chwili nieznajoma używa zaklęcia. Podłoga emanuje niebieskim światłem, a Mouse i Kea zostają przeniesieni do przydzielonego im pokoju. W środku ktoś już na nich czekał. Mężczyzna przedstawia się jako Wirens i mówi, że jest szefem w tutejszej gildii. Szermierze rozsiadają się wygodnie, a Wirens od razu przechodzi do sedna. Upewnia się, czy szermierze przybyli do miasta w poszukiwaniu 2 osób. Kea odpowiada, że szukają 2 graczy, 1 maga i 1 łuczniczki.
Wirens zauważa, że jest naprawdę niewiele nieśmiertelnych, którzy są jednocześnie magami, ale co prawda jakiś czas temu w Białej Wieży pojawiło się kilku rekrutów. Mówi, że wśród nich był jeden gracz, który od razu nasuwa się na myśl, a jego imię to Kellion. Dźwięk znajomego imienia natychmiast przykuwa uwagę Mouse i dziewczyny. Wirens, mówiąc dalej, wyjaśnia, że normalnie Biała Wieża nie akceptuje graczy jako uczniów. Jednak Kellion ukrył swoją tożsamość jako gracza i tak dobrze udawał zwykłego mieszkańca, że zdołał oszukać wszystkich. Przez cały czas perfekcyjnie udawał, a ostatecznie udało mu się ukończyć naukę w Białej Wieży, a do tego jako jeden z najlepszych uczniów. Niestety przez to wszystko stał się znienawidzony przez wielu innych studentów. Mouse trafnie zauważył, że to mógł być idealny motyw, przez który ktoś mógł skrzywdzić Kelliona. Wirens mówi, że jest w stanie ustalić dokładną lokację maga dzięki swojej specjalnej umiejętności, ale zanim to zrobi, to szermierze muszą wykonać pewną misję. Słysząc te słowa, zarówno Mouse, jak i Kea bardzo się oburzają. Dzięki zawartemu paktowi między Gildią Informacyjną a szermierzami, Gildia Informacyjna powinna udostępniać im wszelkie informacje potrzebne do śledztwa całkowicie za darmo. Wirens przyznaje, że to prawda. Jednak tym razem informacja nie jest taką, które zwykle udzielają, więc Gildia musi otrzymać coś w zamian. Po krótkiej chwili namysłu szermierze ostatecznie postanawiają przynajmniej wysłuchać, o co chodzi. Jak tłumaczy mężczyzna, niedaleko od miasta znajduje się miejsce nazywane Górą Marlock, a na tej górze można znaleźć oliwną ścieżkę. Są to ruiny, w których pojawia się duch i to właśnie ten problem muszą rozwiązać szermierze. Mouse zastanawia się, czy dobrze usłyszał, że sprawa dotyczy ducha. Wirens potwierdza, ale zapewnia go, że żeby go pokonać nie będą potrzebowali magii i zlecenie można wykonać w pełni przy użyciu fizycznej siły. Po chwili dodaje, że już przygotował wszystko zawczasu, a szermierze muszą jedynie dać z siebie wszystko. Mija trochę czasu, a przyjaciele znowu przemierzają ulice miasta. Zaniepokojona Kea mówi, że cała ta sytuacja wygląda bardzo podejrzanie. Mouse jednak zastanawia się, czy naprawdę muszą zajmować się zleconym przez Wirensa zadaniem i aż tak utrudniać sobie życie. Całkiem możliwe, że lepiej będzie po prostu wrócić do Asparaganu i dalej wykonywać misje zlecone im przez mistrza. Z zamyślenia bardzo szybko wyrywa go jednak Kea. Dziewczyna mówi, że co prawda Kellion jest nieznajomym, ale Sharan to przyjaciółka Mouse. Nawet jeśli jest nieśmiertelna, to mogło jej się coś stać. W tym momencie Mouse zdał sobie sprawę z tego, jak egoistycznie się zachował. Patrzył na całą sprawę z perspektywy zwykłego gracza, a co gorsza przy elfce, która przecież jest prawdziwym mieszkańcem tego świata. Ostatecznie Mouse prowadzi dwa życia. W jednym jest zwykłym człowiekiem Lee Kicho, a w drugim najbardziej znanym graczem w Circuit. Kea wyznaje, że wierzy, że Mouse jest inny niż reszta graczy. Mężczyzna był jedynym graczem, który podszedł do wszystkich problemów na poważnie i zawsze był obok, żeby jej pomóc. Niemniej cały czas istnieje szansa na to, że Mouse stanie się taki sam jak cała reszta. Mimo to Kea chce, żeby jej przyjaciel został taki, jaki jest. Słysząc słowa dziewczyny, Mouse zatapia się w swoich własnych myślach, ale tylko na krótką chwilę, bo jego spojrzenie niemal natychmiast się zmienia. Mouse łapie za rękę elfkę i jednocześnie przeprasza za to, jak spojrzał na całą sprawę. Sharan to faktycznie jego przyjaciółka i nie powinien w ten sposób nawet myśleć. Po chwili dodaje również, że obiecuje nigdy się nie zmieniać. Czas mija, a szermierze dalej przemierzają ulice miasta. W pewnym momencie zauważają znajomą twarz. Jest to chowający się za ścianą Pocze. Podchodzą do niego, a królik wyraźnie się wzdryga, słysząc głos elfki. Okazuje się, że jego twarz jest cała posiniaczona i pełna zaschniętej krwi. Zmartwiona Kea natychmiast do niego przypada i pyta, co się stało. Okazuje się, że dziecko zostało pobite przez mężczyznę o imieniu Suyuman. To właśnie on jest właścicielem ulicy z maszynami i złym pracodawcą Pocze. Co więcej, ten sam facet zabrał mu również złotą monetę, którą królik otrzymał wcześniej od Mouse, mówiąc, że taki złodziej jak on powinien zostać rzucony na pastwę ducha na oliwnej ścieżce. Szermierze mocno się zdziwili, słysząc znajomą nazwę. Minęło kilka godzin i był już wieczór. Bramy do ogromnej posiadłości strzegło dwóch uzbrojonych gwardzistów. Był to dom Suyamana, a zaczajeni w pobliżu szermierze zastanawiali się, jak najlepiej będzie się dostać do środka. Kea zauważyła, że stojący pod bramą ochroniarze wyglądają na bardzo czujnych, ale zaciskający swoją pięść Mouse stwierdził, że czasami ochroniarze po prostu zasypiają podczas swojej zmiany. W tym samym momencie nieznajomy mężczyzna kłóci się z kimś, rozmawiając przez kryształową kulę. Mówi, że tym razem muszą wysłać kogoś lepszego, bo ostatni zginął w zaledwie minutę.
Okazuje się, że Sujaman kontaktuje się z szefem tutejszej gildii informacyjnej i omawiają wspólny plan, a wszystko to dokładnie słyszą zaczajeni pod schodami szermierze. Mężczyzna mówi, że w tym miesiącu interes nie idzie zbyt dobrze, bo zebrali tylko 4000 złotych monet. Będzie musiał prawdopodobnie rozpuścić plotkę, że w maszynach znajduje się więcej tokenów. Po chwili dodaje, że będzie musiał ukarać zwierzę, które próbowało ukraść jego złoto. Miał na myśli oczywiście poczę, a Kea, słysząc te słowa, nie wytrzymała. Elfka szybko wyskoczyła z ukrycia, mimo że plan był inny, i z całym impetem rzuciła się na zaskoczonego mężczyznę. Wystarczyło jedno uderzenie prosto w twarz, aby posłać Sujumana na ziemię. Przerażony mężczyzna zaczął wzywać strażników, ale na próżno. Nikt nie przyjdzie z pomocą. Za sprawą Mouse wszyscy strażnicy jednocześnie zasnęli podczas służby. Kea z uśmiechem na ustach oznajmia, że to właśnie dzięki temu będzie mogła bez przeszkód go pobić. Dziewczyna szybko przechodzi do dzieła, a Mouse na wszelki wypadek postanawia zostawić ją w spokoju. Po dłuższej chwili zadowolona z siebie Kea, ocierając pot z czoła, oznajmiła, że już skończyła. Nadszedł czas, żeby uciąć sobie poważną pogawędkę. Niestety pobity, siedzący na ziemi mężczyzna nie wydaje się być zbyt skory do rozmowy. Wygląda na to, że nie ma zamiaru zdradzić im jakichkolwiek informacji. Jednak jego nastawienie bardzo szybko się zmienia, gdy widzi, że elfka psychopatka zaraz pozbawi go życia. Okazuje się, że chodzi w tym wszystkim o hazard. Na oliwnej ścieżce dochodzi do hazardu. Nad całym przedsięwzięciem sprawuje pieczę tajne stowarzyszenie o nazwie Srebrne Koty, który zatrudnili nekromantę, aby związał z tym miejscem silnego ducha. Dzięki temu w ten sposób potajemnie zwabiają do ruin wojowników, aby z nim walczyli, a każdej walce towarzyszy ogromna pula zakładów. Nikomu jednak do tej pory nie udało się jeszcze pokonać przyzwanego ducha. Każdy, kto próbował, został bardzo szybko zabity. Zdenerwowana Kea łapie mężczyznę, wykrzykując, ile istnień zabrali w imię zwykłej rozrywki, ale Mouse bardzo szybko ją uspokaja. Okazuje się, że jutrzejsza walka ma być inna niż wcześniejsze, bo osoba, która ma zamiar walczyć z duchem, jest bardzo silna. Sujuman otrzymał te informacje od szefa gildii informacyjnej. To tylko utwierdziło szermierzy w przekonaniu, że obaj mężczyźni realizują ten chory plan wspólnie. Usłyszawszy wszystkie potrzebne informacje, elfka miała już zamiar zabić mężczyznę, jednak Mouse znowu ją powstrzymał, twierdząc, że wcale nie musi sobie brudzić rąk. Gdy tylko ludzie dowiedzą się, że padli ofiarami oszusta, to sami wymierzą Sujumanowi sprawiedliwość. Szermierze postanawiają zostawić los mężczyzny w rękach oszukanych ludzi, a Mouse postanawia pokrzyżować wszystkie plany Virensa. All Inteli to ogromna biblioteka zbudowana przez starszyznę Azarusa. Można dostać się do niej tylko i wyłącznie przy użyciu specjalnego kamienia teleportacyjnego wykonanego z drzewa Awek. To właśnie ten kamień otrzymał od starszyzny Mouse w zamian za swoje ostatnie dokonania w Azarus. Wyglądało na to, że był to idealny czas, aby go sprawdzić. Mouse zapytał przyjaciółkę, czy chce iść z nim, ale ta jako mieszkanka Azarus postanowiła uszanować wolę starszyzny i pozwolić Mouse iść samemu. Zamiast tego poprosiła go o znalezienie pewnej książki o nazwie Bard z Kafery. Nie zwlekając dłużej, Mouse użył kamienia, tym samym otwierając portal. Po przejściu na drugą stronę znalazł się w ogromnej bibliotece All Inteli. W niemal tym samym momencie jego uwagę przykuło wyskakujące powiadomienie. Było to nowe ukryte zadanie, które polegało na odnalezieniu pamiętnika legendarnego kowala Lavogera. Był to artysta odpowiedzialny za stworzenie 11 grawerowanych mieczy, tych samych, w których posiadaniu był Mouse. Wyglądało na to, że jeśli znajdzie pamiętnik i wykona zadanie, to będzie w stanie odnaleźć pozostałe miecze. Mouse szybko postanawia zabrać się za poszukiwanie, jednak dociera do niego, że nie wie, jak to zrobić. Próbuje wywołać systemową funkcję szukania, jednak odpowiada mu jedynie cisza. Wszystko wskazuje na to, że będzie musiał przeszukać całe to ogromne miejsce własnoręcznie. Mijają długie godziny, a wszędzie dookoła leżą porozrzucane księgi i zwoje, a zapłakany Mouse głośno przeklina zbyt realistyczną rozgrywkę. O ile opcja wyszukiwania nie była dostępna, to miejsce ostatecznie było biblioteką, więc wszystkie księgi zostały odpowiednio posortowane. Problem polegał na tym, że każda kategoria zawierała setki ksiąg. Zdeterminowany Mouse wcale nie zamierzał się poddawać, wykrzykując, że ma niespożyte siły. Siły może tak, ale nie dysponował nielimitowanym czasem, postanowił więc sprawdzić jeszcze jedną ostatnią książkę i na dzisiaj zakończyć poszukiwania. Akurat tak się złożyło, że ostatnia księga okazała się być poszukiwanym pamiętnikiem Kowala. W chwili, gdy ukryte zadanie zostało zakończone, pojawiło się wiele następnych.
Każde jedno z nowych zadań wskazywało nazwę oraz lokację kolejnego miecza z serii 11 grawerowanych ostrzy. Jego uwagę przykuło jedno z nowych zadań. Było to zadanie dotyczące miecza Zerma, który znajdował się gdzieś na oliwnej ścieżce. Zaskoczony Mouse nie spodziewał się takiego zbiegu okoliczności, a po chwili zdał sobie sprawę, że gdyby zrezygnował tak jak chciał to zrobić wcześniej, to nie odnalazłby tak łatwo lokacji kolejnego miecza. To wszystko dzięki przyjaciółce, która przemówiła mu do rozsądku. To odkrycie upewniło go w przekonaniu, że podąża dobrą ścieżką, a przed powrotem postanowił jeszcze poszukać książki, o którą prosiła go elfka. Po powrocie z Olinteli zauważył, że nigdzie w okolicy nie ma jego przyjaciółki. Po chwili jednak odnalazł ją i okazało się, że dziewczyna najzwyczajniej na świecie zasnęła, oczekując jego powrotu. Mouse po cichu przysiadł się do niej, opierając się o łóżko i jednocześnie wpatrując się w jej piękną, śpiącą twarz. Mouse był już tego pewny. Wyglądało na to, że zakochał się w tej dziewczynie. Niemniej należą do dwóch innych światów, więc tak naprawdę nie wiedział, czy ma jakiekolwiek prawo odczuwać do niej takie emocje. Chciałby, żeby Kea odczuwała to samo względem niego, ale podświadomie wiedział, że to bardzo samolubne z jego strony, dlatego przez cały ten czas milczał. Z rozmyślań wyrwała go budząca się ze snu Kea. Dziewczyna powiedziała, że mógł ją obudzić, ale Mouse szybko się wykręcił, mówiąc, że dopiero co wrócił i wręczył jej zamówioną książkę. Kea nie mogła uwierzyć, że faktycznie udało mu się ją znaleźć i szybko wyraziła szczere podziękowanie. Dodała też, że bardzo się cieszy, że są przyjaciółmi, a Mouse na te słowa mógł jedynie po cichu zapłakać. Słońce powoli zachodziło, a to oznaczało, że zbliża się czas misji. Ciężko dyszący Mouse ledwo utrzymuje się na nogach, a z jego licznych ran sączy się krew. Mężczyzna komentujący walkę głośno krzyczy, że ludzie, którzy postawili na niego pieniądze, będą musieli się z nimi rozstać. Siedząca na trybunach Kea zaciska zęby, nie mogąc uwierzyć w to, co widzi. Mouse stoi na arenie, przyjmując pozycję do walki, a obok niego unoszą się jego dwa miecze. Naprzeciwko niego stoi potężny przeciwnik, duch oliwnej ścieżki. Żeby zrozumieć, co się stało, musimy nieco cofnąć się w czasie. Niedawno zapadła noc. W okolicy ruin na oliwnej ścieżce zaczęli zbierać się ludzie wyglądający na naprawdę bogatych. Każdy z nich był witany przez zamaskowanego mężczyznę, a później przekraczał specjalną, przygotowaną barierę. Złoty kolczyk w uchu zamaskowanego mężczyzny zdradzał jego tożsamość. Ukrywający się w krzakach szermierze słusznie zauważyli, że musi to być Wirens, który przepuszcza do środka tylko ludzi w maskach. Wygląda na to, że to są właśnie goście, którzy przybyli, żeby postawić swoje pieniądze. Plan szermierzy zakładał zdobycie przez elfki maski należącej do jednego z gości, co oczywiście bez problemu zrobiła i szybko zyskała nową tożsamość. Kolejnym punktem planu było postawienie 100 tokenów na wygraną Mouse. Kea, słysząc tak ogromną liczbę, myślała, że się przesłyszała, ale mężczyzna szybko zapewnił ją, że nie ma najmniejszego zamiaru przegrać. Ostatecznie Kea, słysząc pewność w jego głosie, zgodziła się postawić pieniądze. To jednak nie wszystko, bo Mouse zdradził, że ma w swoim rękawie asa, który zapewni mu zwycięstwo. Gdy wszystko było już gotowe, Mouse zbliżył się do Wirensa, który udając, że się nie znają, spytał go, czy przybył walczyć. Mouse potwierdził i został skierowany do środka. Okazało się, że musi trochę poczekać, bo przed nim walczyć będą jeszcze inni ludzie. Na trybunach dookoła areny znajdowało się naprawdę dużo osób, a wśród nich zasiadała Kea. Wkrótce ciszę panującą dookoła przerwał głos komentatora witający wszystkich możnych biorących udział w evencie. Został zapowiedziany niepokonany dotąd czampion, przerażająco silny zły duch snu, który do tej pory zwyciężył na arenie aż 31 razy. Jest to najsilniejszy duch, jakiego do tej pory udało się stworzyć w Stowarzyszeniu Srebrnego Kota. Duch powstał z pechowego wojownika, który pewnego dnia zasnął na oliwnej ścieżce i został użyty w eksperymencie. To właśnie dzięki temu jego dusza została związana z tym miejscem na dobre. Jeśli zaś chodzi o jego pierwszego przeciwnika, to był to jeden z graczy posługujący się imieniem Wielki Łucznik. Mouse, obserwujący rozwój sytuacji, również zwrócił na to uwagę. Podejrzewał, że gracz trafił tutaj, bo skusiła go wizja zdobycia fortuny, ale w obliczu tak silnego przeciwnika jego zwycięstwo było raczej wątpliwe. Rozpoczęła się walka, a łucznik, przejmując inicjatywę, od razu posłał kilka strzał w stronę ducha. Ten jednak bez najmniejszych problemów odbił je wszystkie, unikając jakichkolwiek obrażeń. W ramach kontrataku zły duch postanowił użyć swojej specjalnej umiejętności i wyrzucił z ręki swój miecz. Mouse natychmiast to zauważył. Nie było żadnych wątpliwości. Duch posługiwał się jednym z grawerowanych mieczy.
Niestety łucznik nie za bardzo rozumiał, co się dzieje, bo w pojedynku raczej nikt nie wyrzuca swojego miecza. W tym samym momencie broń złego ducha cięła gracza na odległość z pełną mocą. To wystarczyło, żeby pod wpływem obrażeń wielki łucznik padł na ziemię pozbawiony życia. Ludzie zebrani na trybunach wcale nie uważali tego widoku za dziwny, bo tak właśnie kończyła każda osoba, która rzucała wyzwanie duchowi. Co prawda jedna walka się skończyła, jednak speaker, nie tracąc czasu, zapowiedział od razu następny pojedynek, a kolejnym wojownikiem był oczywiście szermierz Mouse. Słysząc jego rangę, ludzie zebrani na arenie zaczęli się zastanawiać, co w takim miejscu, jak to robi szermierz wykonujący tajne misje. Zaczęli podejrzewać, że najwyraźniej nie płacą mu wystarczająco dużo, a Kea znowu była zmuszona zacisnąć zęby. To właśnie w tym momencie przerwała komentarze szlachty, wykrzykując, że stawia na niego 100 tokenów, czyli 100 000 złotych monet. Wszyscy zebrani zareagowali na te słowa z nieukrywanym niedowierzaniem, a w międzyczasie rozpoczęła się walka. Tym razem inicjatywę od samego początku przejął zły duch i natychmiast wymierzył cios prosto w Mouse. Ten jednak jedynie wypowiedział komendę, a atak przeciwnika został skutecznie zablokowany przez jego miecze. Zdziwiony komentator zauważył, że szermierz również jest w stanie kontrolować swoją broń na odległość, podobnie jak zły duch. W tym samym momencie Mouse, kontratakując, posłał miecze prosto w przeciwnika. Broń jednak przeniknęła przez niego, nie zadając żadnych obrażeń. A on sam okazał się być zadziwiająco szybki i sprawnie pojawił się zaraz za mężczyzną, po chwili tnąc go centralnie w odsłonięty bok. Mouse zdał sobie sprawę, że fizyczne ataki na nic mu się w tej walce nie zdadzą, a nie został przecięty na pół jedynie dzięki umiejętności zaczerpniętej z kolczyka. To jednak nie był koniec. Przeciwnik atakował, a Mouse, rozkazując swoim mieczom, skutecznie odpierał jego ataki. Walka trwała, a wraz z upływem czasu jasne stawało się, że miecze będące w posiadaniu Mouse nie są odpowiednią bronią do tej walki. Gdy nimi steruje, to ich moc skupia się na pchnięciach. Z kolei miecz przeciwnika skupia się na cięciach, co skutecznie utrudnia mężczyźnie obronę. Co więcej, skoro fizyczne ataki nie działają na samego ducha, to Mouse musi w jakiś sposób bezpośrednio zająć się jego mieczem. Wyglądało na to, że Mouse musi użyć tej umiejętności. Jego plan zakładał użycie umiejętności pozyskanej od Lairo, która pozwalała mu zamieniać wybrane artefakty w rdzeń. Problem polegał na tym, że jej użycie wymagało bezpośredniego dotknięcia przedmiotu. Innymi słowy, musiał złapać miecz przeciwnika. Mouse, przybierając postawę bojową, był gotowy do dalszej walki, jednak jasne było to, że powoli otrzymuje coraz to więcej obrażeń. Sytuacji nie poprawiał komentator, który przewidywał upadek szermierza. Siedząca na trybunach elfka mocno zaciskała zęby, bojąc się, że Mouse tym razem może naprawdę przegrać. Mężczyzna kolejny raz wykrzyczał komendę do ataku i posłał w przeciwnika miecze. Ten jednak, używając swojej umiejętności, sprawnie wyminął jego broń i tym razem zdołał porządnie uszkodzić Mouse. Wyglądało na to, że koniec jest już bliski. Zły duch wzniósł pięść wysoko nad głowę, a jego miecz znalazł się w tej samej pozycji, ale dokładnie nad Mouse. Mężczyzna jednak zdawał sobie sprawę z tego, że żeby zatrzymać miecz, zanim będzie mógł go dotknąć, to musi przyjąć na siebie jego atak. W tym samym momencie ostrze przeciwnika wbiło się głęboko w ciało szermierza. Ale Mouse na to właśnie czekał. Szybko chwycił ostrze miecza swoją dłonią i wykrzyczał nazwę umiejętności – Szczęśliwa Ruina. Rozbłysk jaskrawego światła przysłonił całą arenę, a siedzący na trybunach ludzie nie mieli najmniejszego pojęcia, co się właśnie stało. Po chwili opadające obłoki pyłu odsłoniły stojącego na arenie Mouse. Z kolei jego przeciwnik zaczął rozpływać się w powietrzu, ostatecznie znikając i dziękując szermierzowi, że nareszcie ktoś zdołał uwolnić go od klątwy. Wyglądało na to, że walka dobiegła końca. Mouse, ściskając rdzeń swojego nowego miecza, uniósł rękę w powietrze w geście zwycięstwa. Wszyscy zebrani byli w szoku, włącznie z komentatorem. Po chwili jednak zdali sobie sprawę z tego, że wszyscy postawili swoje pieniądze na złego ducha, a co za tym idzie, wszystko przegrali. Z kolei Kea, która postawiła na zwycięstwo przyjaciela aż 100 tokenów, dzięki zakładowi wygrała ich aż 231. Event na oliwnej ścieżce dobiegł końca, a słońce zaczęło wschodzić. Wracając do miasta, przerażony Wirens natknął się na oszołomionego mężczyznę, który był jednym z jego klientów. W tym właśnie momencie zdał sobie sprawę, że osoba, która zdobyła fortunę, tak naprawdę nie była jednym z członków. 231 tokenów. Zadowoleni szermierze, siedząc w swoim pokoju, cieszyli się z powodzenia planu. Niemniej Kea, która nie była do końca wtajemniczona bez przerwy,
Bała się o to, że Mouse przegra. Mouse przyznał, że to też był hazard. Nie miał pewności, że umiejętność zadziała, a jeśli tak by się nie stało, to z całą pewnością by przegrał. Słysząc jego słowa, dziewczyna pyta, czy w takim razie nie ma ochoty na odrobinę więcej obstawiania, ale Mouse jest pewny, że nigdy więcej nie chce już mieć nic wspólnego z hazardem. Po tym, jak prawda o uczynkach Suyamana i Virensa wyszła na światło dzienne, Gildia Informacyjna Tikris wystawiła list gończy za Virensem, który z dnia na dzień zniknął. Niestety wpływowa organizacja Srebrnego Kota nie została nawet uwzględniona w raportach z uwagi na to, że należą do niej wysoko postawieni ludzie. Wkrótce szermierze ponownie odwiedzili Gildię Informacyjną. Tym razem rozmawiał z nimi Lirian, nowy szef przydzielony na miejsce Virensa. Szermierze jeszcze raz przedstawili swoją sprawę i zdradzili, że szukają 2 graczy, maga i łuczniczki. Lirian bardzo dobrze znał postać Kelliona. Zdołał zawczasu przeprowadzić śledztwo i prześledzić zaklęcie teleportacyjne rzucone na polu bitwy przez mężczyznę. Udało się ustalić punkt początkowy zaklęcia, jednak odkrycie punktu końcowego okazało się niemożliwe. Niemniej wyszło na to, że jeden z członków Białej Wieży w tym samym czasie użył zakazanego zaklęcia Telopy, które pozwalało manipulować koordynatami zaklęcia teleportacyjnego. Wszystko wskazywało na to, że gdy Kellion użył zaklęcia, ktoś zmienił jego trajektorię i sprowadził go do całkiem innego miejsca, co oznaczało, że zarówno Kellion, jak i Sharan zostali przez kogoś porwani. Na szczęście, gdyby w Białej Wieży miało miejsce morderstwo, to Gildia natychmiast by się o tym dowiedziała. Można więc założyć, że poszukiwani w dalszym ciągu są żywi. Lirian dodał również, że jeśli Mouse chce ich odnaleźć, to musi jak najszybciej udać się do Lundebarum. W tym samym czasie w miejscu, w którym przetrzymywani są Sharan i Kellion. 3 magów stoi naprzeciwko przywiązanego do filarów mężczyzny. Kellion zastanawia się, jak do tego doszło. Na polu bitwy użył teleportu i chciał przenieść ich w pobliże miasta Toika. Wylądowali jednak w nieznanym miejscu. Sharan została od razu potraktowana zaklęciem, a zaskoczony Kellion dał się zajść od tyłu. Mężczyzna, zwracając się do porywacza Hosfoja, powiedział, że jeśli teraz przestanie, to mogą o wszystkim po prostu zapomnieć. Niestety wrogi mag nie miał zamiaru go słuchać i zamiast tego wymierzył Kellionowi silny cios przy pomocy swojej różdżki. To jednak nie był koniec i mężczyzna raz za razem zadawał magowi silne ciosy, kończąc zabawę dopiero, gdy na podłodze pojawiła się krew. Kellion wiedział, że nie może się tak po prostu wylogować. Gdyby to zrobił, to nie wiadomo, co by się stało z Sharan. Okazuje się, że mężczyźni, którzy ich porwali, robią to wszystko z czystej zemsty. Przez to, że Kellion pojawił się w wieży i zjednał sobie profesorów, oni nie byli w stanie ukończyć nauki i stracili cały rok. Jeśli nauczyciele wiedzieliby, że Kellion tak naprawdę jest graczem, to nigdy by nie pozwolili na jego obecność w Białej Wieży. Hosfoj uważa, że samo jego istnienie bezcześci imię Wieży Magów. To jednak tylko przedsmak, a mężczyzna po chwili przechodzi do tłumaczenia, na czym polega ich plan. Najpierw mają zamiar zająć się jego kobietą. Kellion, słysząc to, mówi, że Sharan nie ma z tym nic wspólnego, ale jego reakcja tylko bawi Hosfoja. W podziemiach Białej Wieży znajduje się laboratorium, w którym przeprowadzane są eksperymenty nad homunculusami, a dzięki temu, że Sharan jest graczem i jest nieśmiertelna, to będzie w stanie znieść bardzo dużo. Będą mogli użyć jej nawet jako celu treningowego, aby oszacować zdolności walki nowych stworów. Zaś jeśli chodzi o samego Kelliona, to według porywacza przysłuży się do ich awansu na zaawansowanych magów. Mówiąc te słowa, rozkazuje swoim podwładnym, żeby to przynieśli. Zimny dreszcz przebiega po plecach Kelliona i nie może uwierzyć w to, co widzi. Mężczyźni przyprowadzili artefakt zwany kalejdoskopem, który jest tak potężny, że jest w stanie otworzyć połączenie pomiędzy wymiarami. Żeby go użyć, potrzebne jest medium, które miejsce zajmie właśnie Kellion. W tym samym momencie przed oczami Kelliona rozlega się odgłos nowego powiadomienia. Było to nowe, ukryte zadanie, którego treść była bardzo tajemnicza. Lundebarun mieści się na kontynencie Asparaganu. Można powiedzieć, że to święta ziemia magów, a to dlatego, że właśnie tutaj mieści się Biała Wieża. Stojący na głównym placu Mouse i Kea nie mogą wyjść z podziwu, jak okazale prezentuje się miasto. Słusznie zwracają uwagę na to, że wiele rzeczy znajdujących się dookoła korzysta z magii. Dookoła placu znajdują się na ziemi okręgi, które przykuwają uwagę Mouse, a ludzie, którzy w nich staną, po chwili znikają. W tym samym momencie podejrzany mężczyzna szepta nazwę tego urządzenia prosto do ucha Mouse. Przerażony Mouse odskakuje do tyłu, prawie doznając zawału serca, a Kea zmienia się w przerażonego kota.
Okazuje się, że mężczyzna ma na imię Zaire i jest wysłannikiem lokalnej gildii informacyjnej. Został przysłany na główny plac, dlatego że ostatnio dużo osób miało problemy ze znalezieniem budynku gildii. Po chwili prosi ich, żeby pozwolili się zaprowadzić do gildii. Mouse i Kea jednak zauważają, że ten człowiek jest bardzo silny, prawie tak silny jak książę Lidorn. Nauczony doświadczeniem Mouse nie ma zamiaru uwierzyć na słowo i pyta o dowód przynależności Zaire do gildii. Okazuje się, że Zaire jest homunculusem, który został przydzielony do gildii na polecenie Białej Wieży, a tatuaż na jego twarzy jest najlepszym dowodem. Zaskoczony Mouse nie za bardzo wie, co to oznacza, pyta, czy to coś w stylu androida. Zaire przyznaje, że to właśnie coś w tym rodzaju. Dodaje też, że stworzenie takiej formy życia nie jest proste, ale magowie Białej Wieży byli w stanie tego dokonać. Ostatecznie to właśnie oni stworzyli miasto Lundebarun. Dzięki nim w mieście znajduje się wiele miejsc, które korzystają z magii, a okręgi na placu są właśnie jednym z takich miejsc. Dzięki gigantycznemu magicznemu kamieniowi znajdującemu się pod ziemią, ludzie mogą poruszać się po mieście bez użycia kamieni teleportacyjnych. Odpowiedź mężczyzny w pełni zadowala szermierzy i postanawiają mu zaufać. Po chwili stają wszyscy razem w jednym z okręgów, a wkrótce pojawiają się w całkiem innej części miasta, zaraz przed budynkiem gildii informacyjnej. Nie marnując więcej czasu, Zaire zaprasza szermierzy do środka, oznajmiając, że są oczekiwani przez szefa gildii. Z rozmowy prowadzonej z głową gildii wynika, że poszukiwana dwójka faktycznie została przeteleportowana do wnętrza Białej Wieży. Niestety problem polega na tym, że nie ma sposobu, żeby dostać się do środka. Szef wyjaśnia, że gildia informacyjna nie może interweniować, bo wieża jest własnością magów. To samo tyczy się sanktuarium, którego właścicielami są szermierze. Jedynym sposobem na dostanie się do Białej Wieży jest przejście oficjalnego magicznego egzaminu. A przynajmniej tak wygląda sprawa oficjalnie z perspektywy szefa gildii. Zaire jednak uważa, że istnieje pewne rozwiązanie. Złoto może załatwić wszystko, jeśli więc chcą się dostać do miejsca, do którego mają dostęp tylko magowie, to jedyne co muszą zrobić to znaleźć maga i mu zapłacić, żeby ich tam zabrał. To właśnie dlatego Zaire został im przydzielony w celu zapewnienia nieoficjalnego wsparcia w ich misji. Po chwili mężczyzna wyciągnął kryształową kulę i skontaktował się z kimś, kto jest w stanie umówić ich z magiem, którego potrzebują. Okazało się, że jego rozmówca zna kogoś takiego i podaje im dokładną lokację, gdzie mogą się z nim spotkać. Niebawem cała trójka zmierza na ustalone miejsce spotkania. W pewnym momencie nieopodal rozlega się głośny krzyk. Byli to ludzie wspierający ostatnie powstanie Lidorna. Ludzie, którzy nie są zadowoleni z obecności nieśmiertelnych w ich świecie. Zirion szybko wyjaśnił, że są to członkowie organizacji Littel, która swoje istnienie opiera na ideałach Lidorna. Okazuje się, że organizacja rośnie w zastraszającym tempie i zaledwie w przeciągu ostatnich tygodni dołączyło do nich przeszło 3 miliony osób, a ogólnie jest ich znacznie więcej. Wiele milionów, dziesiątki milionów. Z uwagi na to, że to właśnie Mouse jest graczem, który pokonał Lidorna, Zirion poleca mu ukryć twarz pod kapturem. Lepiej będzie ominąć ich z daleka, zanim sprawy przybiorą problematyczny obrót. Mouse zgadza się, jednak nie może pozbyć się gorzkiej świadomości, że to wszystko wcale nie powinno tak wyglądać. Niewiele później, gdy podążają drogą daleko od rozgniewanego tłumu, zaniepokojona Kea pyta przyjaciela, czy wszystko dobrze, a on odpowiada, że jest tylko delikatnie zaniepokojony tym, czego byli świadkami. W tym samym momencie przychodzi połączenie na kryształową kulę Ziriona. Najwyraźniej coś złego działo się w gildii informacyjnej. Gildia została odwiedzona przez mistrza szermierzy nazywanego mistrzem Lofsfan. W końcu z kryształowej kuli dobiegł głośny krzyk bólu, a po nim nastała jedynie cisza. Po chwili z kuli usłyszeli inny głos. Tajemnicza osoba powiedziała, że szuka 2 szermierzy z Asparaganu. Szermierzy, którzy nazywają się Kea i Mouse. Przerażony Zirion, nie dowierzając w to, co właśnie usłyszał, pyta towarzyszy, dlaczego ktoś taki jak mistrz Lofsfan ich szuka. Pyta, czy złamali zasady szermierzy, ale Mouse natychmiast zaprzecza, mówiąc, że absolutnie nie. Kea dodaje, że gdyby złamali zasadę, to zająłby się nimi ich własny mistrz, a nie mistrz z innego miasta. Dziewczyna uważa, że muszą natychmiast wracać do Asparaganu. Jeśli coś się stało, to tam na pewno znajdą odpowiedzi na wszystkie pytania. Pytają Ziriona, czy planuje ich wydać, ale ten uważa, że jego misją było pomóc im dostać się do wieży i ma zamiar doprowadzić ją do końca. Poza tym wierzy, że Mouse i Kea są dużo bardziej godni zaufania niż osoby, które zaatakowały gildię. W tym samym momencie uwagę dziewczyny przykuwa coś w oddali.
Gdy Zirion i Mouse podążają za jej spojrzeniem i również się obracają, ich oczom ukazuje się jaskrawe światło skupiające się na samym szczycie Białej Wieży. Widząc, co się dzieje, Zirion krzyczy, że muszą natychmiast znaleźć portal. Tajemnicze zjawisko na wieży cały czas przybiera na sile, a całe miasto zalewają śmiercionośne magiczne kule ognia. Tylko jedna osoba spokojnie przemierza pogrążone w chaosie ulice i Mouse również ją zauważa. Tajemniczy nieznajomy stoi samotnie wśród dymu i płomieni, a jego spojrzenie wyraźnie koncentruje się na Mouse. Po chwili ciszy oznajmia, że nareszcie się spotkali. Zaniepokojeni szermierze nie mają pojęcia, kim jest tajemniczy nieznajomy. Natomiast mężczyzna wyciąga z kieszeni kamień teleportacyjny i po chwili otwiera 2 portale, przez które wychodzi 2 innych mężczyzn. Przybyli przez portale wojownicy klękają przed mężczyzną, oznajmiając, że przybyli na wezwanie mistrza Lofsfan. Przerażona Kea nie może uwierzyć w to, co właśnie usłyszała. Natomiast mistrz mówi, że zbyt długo już milczał i zwrócił się w stronę Mouse, zauważając, że to on pokonał Lidorna i stał się sławny wśród innych graczy. Wyciągając swoją broń, mistrz zauważył, że Lidorn był młody i głupi, ale jego przekonania były właściwe. To właśnie gracze są chorobą, która niszczy ich świat. To właśnie przez to szermierze Lofsfan podjęli wspólną decyzję. Kea, słysząc wyznanie mistrza, ostrzega ich, że to, co robią, będzie miało poważne konsekwencje. Jednak w ich odczuciu to nie oni są winni, a ci, którzy nie reagują, gdy gracze bez powodu mordują ludzi, a nawet oni sami pozbawili życia członka zakonu tylko dlatego, że złamał regułę, a później przyjęli w swoje szeregi nieśmiertelnego, czyli Mouse. W odczuciu szermierzy Lofsfan to właśnie to jest prawdziwa zdrada wartości zakonu. Oni cierpliwie wykonywali wszystkie tajne misje, dzięki temu zapewniając równowagę na świecie. Z kolei ta krucha równowaga została zachwiana właśnie przez szermierzy z Asparaganu. Czas na rozmowę jednak dobiega końca, a mistrz szermierzy przygotowuje się do ataku. Mężczyzna jednym potężnym skokiem w ułamku sekundy znalazł się zaraz przy Mouse. Na szczęście bohater zdążył zareagować i w porę przyzwał jeden ze swoich mieczy, by sparować śmiercionośny cios. A przynajmniej tak się wydawało. W rzeczywistości jednak uderzenie było tak silne, że pomimo udanego bloku i tak zadało ogromne obrażenia, a z ust Mouse trysnęła krew. Przerażona Kea chciała mu pomóc, jednak w tym samym momencie inny z szermierzy przystąpił do ataku, obierając na cel właśnie ją. Dziewczyna zdołała uniknąć śmiertelnego ciosu i całej kombinacji, która nadeszła tuż po nim. Elfka zdołała odskoczyć do tyłu, zdobywając nieco dystansu, jednak to wcale nie był koniec ataku. Wrogi szermierz zebrał energię w ostrzu swojego miecza i wystrzelił prosto w stronę dziewczyny. W tym samym momencie do walki włączył się Zaire i korzystając z zaklęcia skutecznie zablokował nadchodzący atak. Jednak przeciwników było więcej. Trzeci z wrogich szermierzy użył swojej umiejętności, a w ich stronę z niesamowitą prędkością pomknęły wydobywające się z ziemi kolce. Zaire tym razem nie zdążył zareagować w porę i jeden z kolców prawie pozbawił go głowy. Szermierze natychmiast pobiegli, aby sprawdzić jego stan. Stało się jasne, że gdyby ich przeciwnikami byli tylko 2 słabsi wojownicy, to we trójkę daliby radę zwyciężyć. Niestety nieważne co zrobią, to nie będą w stanie pokonać mistrza szermierzy. Zdali sobie sprawę, że muszą uciekać, a Zaire postanowił poprowadzić ich do najbliższego teleportu. Jego specjalna umiejętność ukryta w oczach pozwala mu na krótką chwilę przejąć kontrolę nad wrogiem. Dzięki niej będzie w stanie zatrzymać mistrza w miejscu i w ten sposób dadzą radę dobiec bezpiecznie do teleportu. Niestety przez otrzymane obrażenia czas aktywacji umiejętności został wydłużony i Zaire potrzebuje aż minuty, aby ją przygotować. W tym czasie będą musieli zwabić mistrza jak najdalej od teleportów, a jak tylko będzie mógł użyć umiejętności, to wszyscy razem natychmiast pobiegną do tego, który będzie najbliżej. Umiejętność Zaire pozwoli mu unieruchomić wroga na pół sekundy. Kea zwróciła uwagę, że to może okazać się zbyt mało, jednak tak naprawdę nie mieli innej opcji, bo mierząc się z wrogiem bezpośrednio na pewno umrą. Ich naradę przerwał mistrz, który powoli kierował się w ich stronę. Mężczyzna zauważył, że Zaire jest homunculusem i stwierdził, że Biała Wieża nie próżnuje. W tym samym momencie miał miejsce potężny wstrząs, który objął całe miasto, a zaraz po nim rozbłysk znajdujący się na pobliskiej wieży rozrósł się do jeszcze większych rozmiarów. Mouse natychmiast spytał mistrza, czy to również jest jego sprawka, ale mężczyzna odparł, że nie ma nic wspólnego z tym, co robią magowie. Choć jego zdaniem maczał w tym palce prawdopodobnie jakiś gracz. Zawsze, gdy działo się coś złego albo niespodziewanego, to brał udział w tym jakiś nieśmiertelny. Mouse nie umiał zrozumieć, dlaczego mężczyzna jest tak złowrogo nastawiony do graczy, więc spytał mistrza, czy to przez jego osobiste doświadczenia.
Słysząc padające z ust Mouse pytanie, mężczyzna jedynie nieznacznie się uśmiechnął. Okazało się, że gdy 17 lat temu wykonywał misję jako początkujący szermierz, to został przydzielony do pewnej wioski, której mieszkańcy byli im niezwykle wdzięczni za rozwiązanie ich problemów. Niestety obecnie ta wioska już nie istnieje, a to dlatego, że przez gildię graczy, która w tamtym miejscu powstała, mieszkający tam ludzie byli zmuszeni przemieścić się na pobliskie górskie tereny. Tereny, na których roiło się od krwiożerczych troli. Nie minęło dużo czasu, a wszyscy mieszkańcy wioski zostali brutalnie pozbawieni życia. To właśnie ta sytuacja utwierdziła mistrza Lofsfan w przekonaniu, że gracze są chorobą, która toczy ten świat. W pewnym momencie Kea stanęła pomiędzy Mouse a mistrzem. Przyznała, że to, co mówi, faktycznie może być prawdą, bo odkąd do ich świata przybyli gracze, to wydarzyło się wiele złych rzeczy, a sama równowaga została zachwiana dzięki ich nieśmiertelności. Jednak gracz, na którego mistrz kieruje swoje ostrze, to nikt inny niż Mouse, czyli gracz, który swoimi własnymi rękoma walczył z tymi, którzy byli odpowiedzialni za złe uczynki. Mouse w pojedynkę zrobił znacznie więcej w walce z nimi niż ktokolwiek inny. W odczuciu dziewczyny mistrz po prostu kierował swoją złość na gracza, który znajdował się najbliżej. Po chwili mężczyzna zgodził się, że kłótnia o czyjeś ideologię jest kompletnie bezsensowna, a to dlatego, że to ideologia zwycięzcy staje się ostateczną prawdą. Po wypowiedzeniu tych słów mistrz przybrał postawę do walki. Szermierze w odpowiedzi zrobili to samo, po czym natychmiast wspólnie zaatakowali. Mouse wysłał swoje miecze, a Kea ruszyła na wroga. Mężczyzna bez trudu odbił posłane w jego stronę legendarne ostrza, a w momencie, gdy cios elfki miał dosięgnąć celu, mężczyzna przygotowywał się do kontrataku. Mouse jednak wiedział, że to zbyt niebezpieczne i posłał jeden z mieczy prosto pomiędzy nich. W tym jednak momencie coś się zmieniło. Mistrz przybrał nietypową postawę bojową, a z jego ciała zaczęła wyciekać przerażająca i niezwykle silna aura. Mouse zauważył, że technika była dziwnie podobna do szybkiego wyciągania miecza z pochwy. Trzymający się z tyłu, Zair ostrzegł znajdującą się blisko wroga elfkę o nadchodzącym ataku. A w tym samym momencie mistrz Lofsfan użył swojej przerażającej umiejętności. Dookoła niego pojawiła się czarna energia, która zaczęła bezlitośnie niszczyć i pochłaniać wszystko znajdujące się dookoła. Dzięki ostrzeżeniu Kea zdołała w ostatniej chwili uniknąć śmiercionośnej umiejętności, ale odrzucona samą mocą fali uderzeniowej potoczyła się po ziemi. Siła umiejętności mistrza Lofsfan była naprawdę przerażająca. Co więcej, mężczyzna był gotów do dalszej walki. W tym samym momencie przygotowywana przez Zairę umiejętność została uruchomiona. Ten krótki moment był jedyną szansą na ucieczkę z pola walki i ocalenie ich życia. To tyle, jeśli chodzi o części od 1 do 5. Skomentuj poniżej część 6, jeśli chcesz, żebym zrobił następną część. Póki co przerobiliśmy wszystkie wypuszczone aktualnie rozdziały, więc kolejna część powstanie dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za oglądanie moich podsumowań i jeśli podoba Wam się to, co robię, to zostawcie po sobie suba i podeślijcie linka do swoich znajomych. Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.